Oh boy! Cześć, witajcie. Seria God of War ma już 21 lat. 21 lat historii, ewolucji i masę odsłon wydawanych na wszystko, od konsol przenośnych przez PlayStation, aż po najnowsze części, które trafiły również na PC. To jest kawał gigantycznego uniwersum, które mogliśmy śledzić przez ponad 2 dekady. Przez te wszystkie lata poznawaliśmy Kratosa praktycznie na każdym etapie jego życia, od młodego, wściekłego wojownika, jak chociażby w najnowszej odsłonie 2,5D zatytułowanej Sons of Sparta, przez jego dorastanie, wczesną dorosłość, erę totalnej furii i zemsty, aż po momenty, w którym staje się ojcem po raz kolejny. I to nie byle jakim, bo samotnym ojcem Atreusa, chłopaka, który już w odsłonie Ragnarok sam wchodzi w dorosłość. To jest bardzo niesamowite spektrum rozwoju jednej postaci. Rzadko kiedy w grach możemy obserwować bohatera tak długo i tak konsekwentnie. I wbrew głosom wielu osób, które mówią, że seria czy też ogólnie gry powinny wiedzieć, kiedy zejść ze sceny i że nie można ciągnąć jednej marki w nieskończoność, ja z tym kompletnie się nie zgadzam. Można zrobić 15, 20, a nawet więcej części, tylko trzeba prowadzić to bardzo spójnie. I nie mówię o serii Final Fantasy, ona akurat jest dziwnie prowadzona moim zdaniem. Trzeba budować uniwersum tak, by gracz czuł progres, by miał wrażenie, że dorasta razem z bohaterem. I nie dziwię się, że wielu graczy, którzy już jako nastolatkowie ogrywali klasyczne odsłony, dziś jako dorośli, być może ojcowie, ludzie z rodzinami zupełnie inaczej przeżywali takiego God of War'a z 2018 roku. Ponieważ nagle dostaliśmy Kratosa jako ojca człowieka zmęczonego życiem i to jest zajebista klamra emocjonalna, która zamyka się w przepiękny sposób. Od zemsty i testosteronu po wychowanie i ojcostwo oraz strach o własne dziecko. Ja osobiście ze względu na swój wiek nie miałem okazji przeżywać premierowo żadnej ze starych części God of War, dlatego ten materiał będzie oparty na moich świeżych wrażeniach z pierwszego przejścia God of War Ascension. I co ciekawe, to prawdopodobnie jedna z niewielu starych odsłon, w których młody Kratos pokazuje więcej niż tylko gniew. Jest tu oczywiście wściekłość, to jest pewnie jasne, ale jest też zagubienie, jest potrzeba odpowiedzi. Nie chodzi wyłącznie o zabijanie i rozrywanie wszystkiego na kawałki, chodzi o poznanie prawdy, o zrozumienie tego, co zrobił, o próbę skonfrontowania się z własnymi czynami. I właśnie przez ten proces poznawania prawdy o sobie i akceptacji konsekwencji dziś was przeprowadzę. Kratos na przestrzeni gier wyeliminował chociażby Zeusa, Aresa, zaliczył Afrodytę, przysporzył rogi Hefajstosowi, a teraz cofamy się w przeszłość, nie zaliczając Afrodyty. Zapraszam do oglądania. Gra pierwotnie wyszła na PlayStation 3, natomiast ja ogrywałem ją na PlayStation 5 w ramach PS Plus Premium, dokładniej w streamingu, bo obecnie to jedyna forma, w jakiej możecie doświadczyć tego tytułu właśnie na tej konsoli. Zanim jednak przejdziemy do moich bezpośrednich wrażeń z rozgrywki, chciałbym na chwilę zwolnić tempo i spojrzeć na Kratosa z nieco innej perspektywy, bardziej analitycznej, wręcz akademickiej. Bo mam wrażenie, że w całym tym chaosie i przez pryzmat gier, zwłaszcza tych starszych, łatwo zapominamy, że Kratos to nie tylko wkurzony gość, wiecie, z łańcuchami i tak dalej, który bije wszystko, co się rusza, to jest postać bardzo tragiczna, dramatyczna i przede wszystkim głęboko złożona. Spróbujmy więc rozłożyć to na czynniki pierwsze i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Kratos spełnia kryteria bohatera tragicznego w rozumieniu klasycznej teorii literatury. W tragedii antycznej bohater tragiczny to jednostka uwikłana w konflikt, z którego nie ma dobrego wyjścia. Często jest to postać wybitnego wojownika, władcy, półboga czy coś w tych klimatach, której los zostaje naznaczony przez fatum, własne błędy lub manipulacje sił wyższych. I czy już teraz nie brzmi wam to dosyć znajomo? Kratos od samego początku jest uwikłany w mechanizmy przeznaczenia. Jako spartański wojownik w obliczu klęski oddaje się pod opiekę Aresa. To moment graniczny, jego hamatria, czyli właśnie tragiczny błąd, pycha, wiara w to, że siła rozwiąże wszystko. I w tej konsekwencji staje się narzędziem Boga wojny i nieświadomie doprowadza do śmierci własnej żony i córki, i własnego momentu i zasłonięcia oczu. A co za tym idzie? Swego rodzaju wyparcia tego wszystkiego i tu zaczyna się właściwy dramat tej postaci. Mamy więc klasyczne elementy tragedii, wina, kara, świadomość winy i niemożność jej odkupienia. Kratos nie jest niewinny, ale jednocześnie nie jest w pełni wolny. Został zmanipulowany, wykorzystany. I jego cierpienie nie kończy się wraz z dokonaniem czynu, ono dopiero się zaczyna.
Piętno przeszłości dosłownie zostaje wypalone na jego ciele w postaci popiołu rodziny, która nadaje mu charakterystyczny, blady wygląd i to pięknie pokazuje trailer gry God of War Ascension z 2013 roku. Swoją drogą, który był emitowany na Super Bowl, tak? Tym właśnie Super Bowl. I to jest dla mnie nie do pojęcia, że marketing tej gry musiał być przepotężny, skoro była taka emisja. Ale wracając, na koniec tego trailera jest scena, jak ciało Kratosa pokrywa ten pył, którego nie może z siebie zrzucić. To nie jest farba, to nie jest odcień skóry czy jakaś choroba, to jest mocno zakorzeniona symbolika i właśnie ta symbolika jest tu niezwykle mocna i bardzo ważna w kontekście całej serii. Co więcej, Kratos funkcjonuje nieustannie w konflikcie nie tylko z bogami, a przede wszystkim z samym sobą. Jego droga to nie tylko wyłącznie ścieżka zemsty, to proces swego rodzaju, powiedzmy, autodestrukcji. Każdy kolejny akt przemocy, każdy obalony bóg lub przeciwnik, każdy zniszczony obiekt czy lokacja to próba zagłuszenia winy. A im bardziej próbuje ją wymazać, tym bardziej ona go definiuje. I wiele osób właśnie patrzy na Kratosa przez pryzmat właśnie tej destrukcji i furii. Że to wiecie, po prostu kulga i zabijaka, no jak się patrzy. No niby tak, ale nie do końca. W tym sensie Kratos wpisuje się w model bohatera tragicznego znanego z Sofoklesa czy Eurypidesa. Jednostki, która próbuje walczyć z losem, ale jednocześnie sama napędza własny upadek. Jest jednocześnie sprawcą, ofiarą, katem i skazańcem. I właśnie dlatego postać Kratosa z biegiem lat zyskuje taką głębię. W nowych odsłonach widzimy nie tylko wojownika, ale człowieka, który próbuje przerwać cykl przemocy. Ojca, który boi się, że jego natura zniszczy także jego i jego syna. To już nie jest tylko historia zemsty. To studium winy, odpowiedzialności i próby odkupienia. Otwarcie nowego rozdziału. Dlatego zanim przejdziemy do analizy samego Ascension, chciałem, żebyśmy spojrzeli na Kratosa nie na jako ikonę brutalnej gry akcji, ale na jako pełnoprawnego bohatera tragicznego. Bo dopiero z tej perspektywy wielu jego decyzji, nawet tych najbardziej brutalnych i przygody z Afrodytą, zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia. I tutaj zostawię z was taką krótką myślą. Gry to sztuka, gry to pisarze, gry to też artyści, którzy nawet z najbardziej brutalnych gier, gdzie jucha leje się na prawo i lewo, potrafią też zrobić bardzo złożone postacie oraz głębokie momenty. God of War jest tego idealnym przykładem. God of War Ascension, z tego co zdążyłem sprawdzić, poczytać i obgadać z innymi, to chyba najbardziej niedoceniona część całej serii i szczerze trochę tego nie rozumiem. Jedyne i jednocześnie najsłuszniejsze porównanie, jakie mogłem zrobić, to porównać ją chociażby z God of War 3, który dla wielu jest absolutnym topem starej trylogii i generalnie starej części serii. I w której jako jedyne z tych starych go osobiście grałem. Tutaj już na starcie powiem, Ascension przy takim chociażby God of War 3 wcale nie wypada blado. Wizualnie nadal robi ogromne wrażenie i z tego co wiem, w dniu premiery wyciągało ostatnie soki z PlayStation 3 i było to taki już praktycznie next gen doświadczenie. Coś w rodzaju The Last of Us 2 na schyłku PS4. Jest bardzo efektowna, momentami wręcz przesadnie epicka. Monumentalne lokacje, ogromne konstrukcje w tle, skala, to wszystko działa tutaj nadal bardzo dobrze. I trzeba pamiętać, że mówimy o grze z ery PS3. I tutaj przykład, to jak wchodzimy na zniszczony posąg Apollo od stóp, pnąc się w górę, by na końcu odbudować go za pomocą cofania czasu, nadal robi robotę. No, zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Cała ta otoczka, cutscenka, ta przebyta droga. Ale to, co według mnie najbardziej wyróżnia Ascension, to nacisk na fabułę, które nie jest zbyt dużo, to trzeba zaznaczyć, i emocje Kratosa. Ale jeżeli już te emocje i fabuła się pojawia, to robią bardzo roboty i kradną całe show. To nie jest tylko festiwal zemsty i rozrywania bossów na kawałki, to część, która najmocniej z starszych odsłon zagląda w jego psychikę, w jego poczucie winy, w jego poczucie zagubienia i chęć odkrycia prawdy. Moment, w którym jeszcze nie jest bezwzględną maszyną do zabijania, tylko człowiekiem rozdrapującym świeżą ranę oraz który chce przejrzeć dosłownie na zamglone oczy. Dosłownie musimy pozwolić mu dojrzeć swoje błędy i zajrzeć w swoją przeszłość.
Mam wrażenie, że wielu graczy w okolicach premiery oczekiwało po prostu więcej tego samego, więcej brutalności, więcej widowiskości, więcej czystej furii. A Ascension próbuje zrobić nieco taki, powiedzmy, krok w bok, skupić się na motywacji, na konsekwencjach, na tym, co się dzieje z człowiekiem, który złamał przysięgę i musi zmierzyć się z jej skutkami. I może właśnie dlatego ta część nie została w pełni doceniona, chociaż tutaj dochodzą podobno też premierowe wtedy aspekty wieloosobowe. Dla mnie ta opowieść była po prostu ciekawa i tu zostawię kropkę. W poprzednim segmencie kilka razy podkreślałem, że ta gra, mimo że pochodzi z ery PS3, nadal wygląda świetnie i to nie jest jakiś absurd. Serio możecie wierzyć mi na słowo. W dodatku to mówię ja, człowiek, który ma ogromny problem ze starymi grami, jeśli te zestarzały się wizualnie albo mechanicznie. Jestem bardzo wyczulony na rzeczy, które przysłowiowo trącą myszką czy kontrolerem. Jeśli coś wygląda archaicznie, topornie, jeśli animacje są drewniane, jak ta znana niemiecka gra Gothic 1 czy 2, to momentami wybijam się z imersji i zamiast przeżywać historię, analizuję, jak bardzo dana produkcja się zestarzała i jak bardzo wygląda chujowo. A tutaj tego w ogóle nie odczułem, wręcz przeciwnie, byłem autentycznie pod wrażeniem. Tła są ogromne, pełne rozmachu. Nadal nie zaliczyliśmy Afrodyty. Skala lokacji momentami przytłacza. Modele przeciwników, przerywniki filmowe, animacje, to wszystko nadal trzyma dość wysoki poziom. Patrząc oczywiście na to, ile gra ma lat. Ale są też momenty, w których można odnieść wrażenie, że wygląda to lepiej niż niejedna współczesna produkcja wypuszczona dzisiaj. Czuć budżet i czuć, że robili to bardzo dobrzy rzemieślnicy i artyści z Santa Monica. I jak już mowa o rzemieślnikach z Santa Monica, to oni wiedzą, jak projektować gry ponadczasowe, takie, które nie starzeją się w tempie jednego cyklu generacyjnego. Mam nadzieję, że wiecie, remake trylogii będzie zrobiony z takim samym wyczuciem skali, klimatu i detalu. I nie zestarzeje nam się szybko i będziemy mogli się cieszyć nim przez, wierzcie, wiele następnych lat. Wiem, że się powtórzę, ale monumentalność tej gry jest fenomenalna. Ten stały kontrast między małym, wręcz mikroskopijnym w skali świata Kratosem, a gigantycznymi konstrukcjami, przeciwnikami czy całymi żywymi strukturami, po których się poruszamy. Jest to po prostu zajebiste. Co chwila się wspinamy, przesuwamy obiekty i struktury większe od nas. Poruszamy się po konstrukcjach przypominających całe góry lub posągi, jak ten Apollo. Ten zabieg nie jest przypadkowy, on podkreśla zarówno potęgę świata, jak i determinację samego Kratosa. Mała postać w wielkim, wrogim uniwersum. I to działa od dziś, mimo swojej prostoty przekazu. Przejdźmy do tego, jak właściwie gra się w God of War Ascension. I na start muszę powiedzieć jedno. Tak samo jak w poprzednich częściach. Trzymajcie się. No dobra, to był nieśmieszny żart i wiem, nie robić tak więcej. No dobra. Więc to chyba najtrudniejsza część starej serii. Ale nie dlatego, że system walki został jakoś wybitnie przebudowany. Wręcz przeciwnie. Fundament jest ten sam co wcześniej. Problem leży gdzie indziej. Gra momentami sztucznie pompuje poziom trudności nie dlatego, że przeciwnicy są jakoś wybitnie zaprojektowani, tylko dlatego, że twórcy wrzucają na nas wszystko, co mają pod ręką, fala za falą. Trudni wrogowie, długie segmenty walki, zwłaszcza na sam koniec. I jeśli zginiesz pod koniec takiego starcia, zaczynasz cały fragment od nowa. Noż kurwa, serio, nie jestem fanem takiego sztucznego wydłużania gry i sztucznego pompowania poziomu trudności. Co gorsza, wielu bossów to w praktyce przeciwnicy, których później spotykamy jako zwykłe mięso armatnie podczas eksploracji. I to trochę odbiera im wyjątkowość. Gra cierpi na powtarzalność wrogów, bo bijemy praktycznie te same typy przeciwników w różnych konfiguracjach. I mam wrażenie, że Ascension było trochę odcinaniem kuponów od tej marki. Nie walczymy tu z bogami w takim epickim stylu jak w poprzednich częściach i nie ma tej skali pojedynków, gdzie męczysz i rozszarpujesz olimpijskie bóstwa, czy chociażby zaliczasz Afrodytę. Zamiast tego dostajemy Furię jako głównych bohaterów i antagonistów i jasne, fabularnie to ma sens, ale jako bossowie są po prostu średnie, by nie powiedzieć nudne. A kiedy co chwila dostajesz podrzędnych przeciwników jako, wiecie, większe starcia, to trochę brakuje tego efektu wow, no i nadal nie zaliczasz Afrodyty. Strukturalnie gra wygląda tak. Początek ma mocne pierdolnięcie, wchodzimy z przytupem epicko-widowiskowo, potem przychodzi midgame i tempo no siada.
czuć spowolnienie, przeciąganie, powtarzalność i nagle pod koniec znowu dostajemy świeże mięso. Finał potrafi dowieść. Znowu jest skala, jest intensywność, jest feeling, ale nadal nie zaliczamy Afrodyty. Oh boy, Ascension to gra z ogromnym potencjałem, momentami świetna, momentami męcząca i chyba dlatego budzi tak skrajne emocje. I właśnie z tymi słowami chyba was zostawię. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.